Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym odcinku komentarzy, od których łysieje. Jeden z niewielu odcinków, który mogę jeszcze nagrać mniej więcej na bieżąco. Wiadomo, że zawsze przemawiam do was z przeszłości, ale zazwyczaj jest to przeszłość mało odległa. Nagrywam to 26, większość z was widzi to 27, ale tak się składa, że 6 lipca do 12 lipca prawdopodobnie nie będzie mnie. Wiecie pewnie w większości dlaczego, bo jadę na akcję Pomaganie za jechanie. Będziemy jechać przez wybrzeże Polski. Swoją drogą dalej szukamy noclegów w Jarosławcu. To jest mała miejscowość między Kołobrzegiem a Łebą. Właśnie w Łebie i jeszcze na Helu. Ale nie martwcie się, jeszcze przed samym wyjazdem nagram wam kokła, w którym wam powiem, co prawdopodobnie w tym tygodniu się pojawi, w którym mnie nie będzie. Trochę nad tym ubolewam, bo akurat będą się działy duże rzeczy związane z Dragon Ballem, jak mnie nie będzie, ale powtórzę to po raz kolejny. Jak kocha, to poczeka. Jak kochacie, to poczekacie. Może nie musicie mnie kochać, ale jak chociażby chcecie popatrzeć na Samony, albo chcecie się dowiedzieć, co myślę na temat panelu, który będzie 6 lipca w Paryżu na Japan Expo, na którym będzie pan Toyotaro i pan Torishima, będą rozmawiać ze sobą na temat mangi Dragon Ball Super. Mam nadzieję, że przez ten tydzień, jak będę jechał na rowerze, to będę miał dobry humor, bo okaże się, że na tym panelu padły jakieś fajne informacje, ale na ten temat jeszcze będziemy musieli poczekać. Dzisiaj będę czytał wasze komentarze jak zwykle, ale chcę zacząć od kilku rzeczy. Pierwsza jest dość nietypowa. Tak, to prawda, że zawsze w opisie i zawsze tak naprawdę ostatnio w filmach wspominam o akcji Pomaganie za jechanie. W tym roku jedziemy dla Jasia. Link do zbiórki zawsze jest w opisie filmów, ale dzisiaj w tym filmie będzie jeszcze dodatkowy link, ze względu na to, że ostatnio napisała do mnie pani Katarzyna, żona 34-letniego Krzysztofa, który ostatnio przeszedł operację glejaka mózgu 4 stopnia. Z tego co przeczytałem, jest to bardzo złośliwy nowotwór. I Katarzyna tutaj opisała sytuację, w której on po powrocie do domu już ze szpitala nie miał humoru. No podejrzewam, że to nie jest nic dziwnego, że po czymś takim i w takiej sytuacji nie ma się humoru. Ale po jakimś czasie włączył YouTube'a i zobaczył tam moje filmy i przypomniał mu się cały Dragon Ball i bardzo się wzruszył z tego powodu i teraz Katarzyna napisała tutaj w mailu, że Krzysztofowi wróciła chęć do życia i że cieszy się oglądając Dragon Balla, cieszy się też oglądając moje filmy, więc chciałbym tutaj serdecznie Krzyśka pozdrowić, życzyć mu szybkiego powrotu do zdrowia. No i też przy okazji wrzucam wam w opisie link do zbiórki, to jest na stronie pomagam.pl, więc tam jest organizowana zbiórka na leczenie. W obecnej sytuacji to jest praktycznie wszystko, co mogę zrobić, ale mam nadzieję, że chociaż trochę to pomoże. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, przepraszam, że taka nagła zmiana tematu, praktycznie o 180 stopni, ale tak się składa, że ten film to jest idealny moment o tym, żeby powiedzieć, ponieważ ta promocja trwa tak naprawdę do 30 czerwca, do godziny 12 na stronie eneba.com z kodem SUMMERTIME, czyli letni czas. Ostatnio był kod June25, teraz tak naprawdę od wczoraj, od 26 do 30 do godziny 12 czasu polskiego 8% zniżki na gry, na karty podarunkowe, na subskrypcje, na DLC, na punkty do gier SUMMERTIME. Możecie sobie zerknąć, sprawdzić, czy akurat nie ma kluczyka do waszej gry. Ja często sobie sprawdzam, czy są kluczyki do gier, które ja mam na swojej liście życzeń. 8% zniżki możecie zgarnąć z tym kodem. Pamiętajcie o wielkości liter, także, bo to też jest ważne, żebyście nie wpisali wszystkiego z wielkich liter albo z małych. Kolega XVYQ zadał kilka pytań, ja pozwolę sobie wybrać te, które mi się podobały najbardziej. Shenlong nie mógł zmienić 17 i 18 w ludzi. Czy to oznacza, że wtedy technologia przewyższała magiczną moc smoka? Czy w Superce smok ma na tyle mocy, by to zrobić? Myślę, że Super Shenlong byłby w stanie zrobić wszystko. To nie jest żadna niepopularna opinia, ale korzystam teraz z angielskiego tłumaczenia. Pokażę wam ten panel na waszych ekranach. Shenlong w momencie wypowiadania życzenia naszych bohaterów odnośnie zmiany 17 i 18 z powrotem w ludzi powiedział: niestety ich moc jest zbyt wielka i dziwna. Moje własne moce nie mogą wpływać na takie kreatury, na takie stworzenia wbrew ich woli. Więc Shenlong użył tak naprawdę 3 argumentów. Za duża siła, za dziwna siła i wbrew woli. Pytanie: czy 3 rzeczy były problemem i gdyby na przykład jedną z tych rzeczy wyeliminować, to Shenlong nadal nie mógłby spełnić życzenia, bo 2 rzeczy by się nie zgadzały? Czyli po pierwsze, moc androidów jest za duża. Tutaj mamy przykład, dajmy na to Vegetę i Nappy. Nasi bohaterowie nie mogli życzyć sobie tego, żeby Vegeta i Nappa zostali zniszczeni zanim przelecą na ziemię, ponieważ oni byli za silni dla smoka, ale w domyśle byli za silni dla stwórcy. Ja to zawsze sobie tłumaczę w taki sposób, że nie wiem, to nie padło chyba nigdy w mandze dokładne wytłumaczenie tego, co się kryje za słowami, że moc smoka nie wykracza poza moc stwórcy, bo wiele razy już mówiłem, okej, ale na przykład Kami czy Dandy nie potrafią wskrzeszać, a Shenlong potrafi wskrzeszać, więc to nie jest tak, że
Smok może zrobić to co Kami. To w takim razie po co byłby Smok, skoro mielibyśmy Kamiego, prawda? Myślę, że ta za duża moc dla Smoka może się tyczyć po prostu poziomów mocy. Jakby to głupio nie brzmiało, czyli Nappa i Vegeta są silniejsi od Kamiego, więc smocze kule stworzone przez Kamiego nie mogą wpływać na Nappę i Vegetę, chyba że oni tego chcą. I tutaj jest właśnie ten element wbrew ich woli, prawda? No bo jeśli w ogóle nie można byłoby wpływać na kogoś silniejszego, to jakim cudem na przykład Krillin za czasów Namek Sagi zostałby, w zasadzie po sadze Namek zostałby wskrzeszony, skoro umówmy się, że jest silniejszy Krillin z czasów Namek niż Wszechmogący, albo nawet Muri, który wtedy był odpowiedzialny za nameczańskie smocze kule. Ja te słowa interpretuję tak, może źle to na początku powiedziałem, że są 3 rzeczy, które się mają nie zgadzać, bo tak naprawdę na przykład Ziemianie byli wskrzeszani wbrew własnej woli, w sensie oni nie decydowali o tym, a Smok był w stanie wskrzesić wszystkich Ziemian, więc Smok jest w stanie wpływać na kogoś wbrew jego własnej woli, jeśli on jest słabszy niż Wszechmogący. Androidy były silniejsze niż Wszechmogący. Oczywiście można się jakby czepiać pewnych przypadków tyczących się tego, że na przykład Vegeta w Majin Buu Sadze, pod koniec Majin Buu Sagi też został wskrzeszony przez Porungę, ale nie był tego świadomy. Tak jak mówię, nie ma jasno postawionych zasad, to nigdy nie zostało wprost wytłumaczone. Ja to po prostu traktuję w taki sposób, że po prostu androidy były dla Wszechmogącego za silne i to tyle. Co sądzisz o tym, żeby Dragon Ball dostał reboot, który usuwałby wszystkie dziury fabularne i inne nieścisłości oraz byłby znacznie lepiej zagospodarowany, jeśli chodzi o walki i przeciwników? Moim zdaniem, jeśli chodzi o pierwszego Dragon Balla, pierwszy Dragon Ball nie potrzebuje lepszego zagospodarowania, jeśli chodzi o walki. Pierwszy Dragon Ball w gruncie rzeczy to była manga gagowa i tam jest dużo, mówię tutaj o mandze, bo wiadomo, że anime rządziło się trochę swoimi prawami, tam było sporo fillerów i sporo takich scen, które można byłoby wyciąć. Więc jeśli mówisz o anime, to uważam, że można byłoby stworzyć anime, które by było bardzo wierne mandze. Wiadomo, że manga pewne sceny walki przeprowadza znacznie szybciej. Jak zobaczycie sobie na przykład walki na 21, 2 albo 3 Tenkaichi Budokai, one są dość krótkie, nie mówię o wszystkich, wiadomo, że są walki półfinałowe czy finałowe, które się ciągną, ale nawet w tych walkach finałowych często jest tak, że z pewnego wątku do kolejnego kluczowego wątku przechodzimy bardzo szybko, czyli dajmy na to walka Goku i Piccolo Juniora. Goku sprowokował Piccolo Juniora, żeby ten się zwiększył i chwilę później poleciał już mu do gęby, zabrał słoik z Kamim, uwolnił Kamiego, Piccolo się zmniejszył, wybuchnął całe miasto, Goku to zablokował. W anime to było, nie wiem, robione na przestrzeni 3 czy 4 odcinków, już teraz strzelam kompletnie z czapy, ale to na pewno się nie wydarzyło wszystko w jednym odcinku, a w mandze mamy hop, 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 to tempo jest po prostu szybsze. Więc gdybyśmy mieli adaptować mangę 1:1 do anime, stworzyć na przykład taki reboot, jak ty to nazwałeś, Dragon Balla, w którym mamy 1:1 przedstawione wydarzenia z mangi, to być może te walki byłyby po prostu za szybkie. Zawsze trzeba byłoby coś dorzucić do tych walk, żeby one nie kończyły się w pół minuty. Natomiast uważam, że że pierwszy Dragon Ball jest dobry taki, jaki jest, nawet biorąc pod uwagę, że w anime są jakieś tam filerki i tak dalej. Ja już wiele razy mówiłem, że moim zdaniem najlepiej byłoby, żeby może nie czepiać się przeszłości, bo umówmy się, że Dragon Ball ma już ponad 40 lat, więc ta seria, która istnieje sobie od kilkudziesięciu lat, niech ona sobie istnieje. Jeśli jesteśmy dalej w uniwersum Dragon Balla Super i czekamy na powrót mangi, to myślę, że lepiej dla wszystkich byłoby, gdybyśmy nie mieli dwóch kontinuów, czyli kontinuum anime i kontinuum mangi. Jeśli anime miałoby powstawać, które adaptuje mangę 1:1, to wolałbym, żeby to był Dragon Ball Super, czyli saga Future Trunksa, gdzie mamy Super Saiyanina Zamasu, albo na przykład God Vegeta walczy też w sadze Zamasu, albo na turnieju Szampy nie ma Blue Kaiokena, tylko jest zamiana między formami God i Blue, tak jak to widzieliśmy właśnie w mandze. Moim zdaniem byłoby to lepiej, bo nie byłoby wtedy wątpliwości, która wersja wydarzeń jest oficjalna. No ale cóż, żyjemy w takich czasach i nie ma co liczyć chyba tak naprawdę na to, że jakakolwiek seria zostanie zrebootowana. Kiedyś spytałem Cię o to, jakie anime oglądałeś, nie dostaliśmy odpowiedzi. Jak wiele razy odpowiadałem na to, jakie anime oglądałem, tylko może akurat nie w tym filmie. Chociaż jakaś mała lista dodana na ekranie, proszę bardzo. 5 sekund w postprodukcji, opisie lub komentarzu byłaby ok. Tak bonusowo, czy znasz 7 grzechów głównych? Pozdrowienia dla Meliodasa. Znam, oglądałem to na studiach. Średnio mi się podobało, więc tyle. Chris Deltarun, pytanie do Koku. Masz bardzo ładny kadr. W okularach widzę odbicie jakiegoś statywu i założę się z tobą o przekonanie. Czy jest coś tam widać w okularach? No nie wiem. Że to światło. Pytanie. Czy zrobisz film lub pokażesz teraz swój setup do nagrywania? Najbardziej interesuje mnie ustawienie oświetlenia. Może to będzie jakaś inspiracja.
Zrobiłem zdjęcie, w którym mogę wam pokazać, jak to wygląda. Do tej pory miałem 2 monitory, ale Marcia oddała mi jeden, bo u niej nie działał, a mi magicznie działa, więc teraz mam 3 monitory. Na parapecie stoi taka lampka 20W, która ma białe światło, bardzo mocne. Marcia ją kiedyś sobie kupiła do robienia paznokci, ale jest bardzo jasna. Tak naprawdę lampa, no mówię o żarówce. Mam też lampkę taką zwykłą z ciepłą żarówką, której używam wieczorem, jak już jest ciemno w pokoju, to sobie lampkę zapalam, ale czasem do nagrywania też ją włączam. No i ring, bo z tej strony mam kamerki na nagrywanie jakiś fanmank i tak dalej, bo mam 2 kadry, zresztą wiecie jak oglądacie, więc tutaj jest też ring i w zasadzie tyle. I teoretycznie to by starczyło, ale zapalam też górne światło, żeby reszta pokoju była ładnie oświetlona, bo to brzydko wygląda, jak tak jest ciemno za moimi plecami. Mam nadzieję, że to jakkolwiek ci pomoże. Loczkinson, pytanie do Koku. Co jeśli Piccolo dostał złotą formę za odblokowanie potencjału klanu Smoka, a potem Shenlong dodał odblokowanie potencjału klanu Wojownika i dostaliśmy Orange Piccolo. Idąc dalej, to jest jeszcze potencjał dla Piccolo w odblokowaniu potencjału klanu Demona. Co o tym sądzisz? Jest w tym pewien potencjał, bym nawet powiedział. Fajnie to brzmi, tylko że ja bym to trochę zamienił, prawda? Bardziej mi pasuje, że to żółty Piccolo, ten zwykły, po prostu odblokowanie potencjału, czyli zwiększenie poziomu mocy, to bardziej pasuje do klanu Wojownika. Natomiast Orange Piccolo, czyli ta tajemnicza forma, zresztą Smok też mówił, że dodał jakiś bonus, to już bardziej pasuje do klanu Smoka, no nie? Czyli Orange Piccolo to jest odblokowanie klanu Smoka. Też by to jakkolwiek łączyło się z tą teorią, o której ja zawsze powtarzać będę, jeśli to nie zostanie jakkolwiek zdementowane, to będę się tego trzymał, że Kami, czyli przedstawiciel klanu Smoka, który jest w środku Piccolo, miał boską key, to może jego potencjał został odblokowany, prawda? A nawet jeśli nie jest to po prostu potencjał Kamiego, który gdzieś tam w środku Piccolo siedzi, to tej części, którą Piccolo odziedziczył po Kamim. Tak to po prostu rozumiem. Uważam, że jest to spoko akcja i to też by dało dalszą możliwość rozwoju dla Piccolo. Oczywiście wątpię, żebyśmy w najbliższym czasie to zobaczyli, ale na przykład, teraz sobie tak zacząłem bardzo fanowsko myśleć. Potencjał klanu Demona. Gdyby na przykład okazało się, że tak jak potencjał klanu Wojownika dał Piccolo żółtą formę, potencjał klanu Smoka podniósł powiedzmy tę żółtą formę do formy pomarańczowej, ale Smok celowo nie odblokowywał potencjału klanu Demona, bo to by mogło się wiązać z tym, że w Piccolo narodzą się z powrotem złe emocje. I może na przykład mielibyśmy przeciwnika pokroju Babidiego, ja teraz naprawdę odleciałem, ale że tak powiem, niedźwiedź ze mną, ok? Bear with me. Niedźwiedziujcie ze mną jeszcze przez chwilę, bo chcę dokończyć myśl. Gdyby się okazało, że mamy nową postać pokroju Babidiego, ja wiem, że Babidi to jest menda społeczna, moszna, przebrzydła, spocona, owłosiona i nikt go nie chce widzieć, ale moglibyśmy mieć maga, który jest w stanie wydobyć zło w Piccolo. I wszyscy już myślą, że Piccolo jest po naszej stronie, że przecież jest niańką dla pan, ale on w środku przecież ma jeszcze coś z siebie z demona. On nigdy tak naprawdę nie wyrzucił z siebie zła. No nie? On był zły, potem spotkał Gohana i Gohan mu powiedział, że jest w sumie fajny z niego taki ogóraz, więc Piccolo zmiękczał. Potem na Namek tak naprawdę walczył po naszej stronie, ale była kwestia wsadza androidów, że powiedział, ja tam właśnie z wami w ogóle nie przyjaźnię. Nie zapomnieliście przypadkiem, kim ja jestem? Jestem Piccolo Daimao, królem demonów, który kiedyś opanuje świat. I 3 sekundy później był już u pana Kamiego. Tak, panie Kami, dziękuję panie Kami, proszę mi się wchłonąć, panie Kami. No jak pan Kami został wchłonięty, no to Piccolo przejął też jego cechy, prawda? Więc bardzo złagodniał. Ale nigdy nie było sytuacji, żeby Piccolo z siebie zło wyrzucił. Ono mogło w nim się uśpić. Ale moim zdaniem Piccolo no nie mógłby latać na Kinto. Nie ma czystego serca. Więc być może byłby jakiś nowy Babidi, który mógłby na przykład odblokować, tak jak na przykład Majin, mówię Babidi ze względu na to, że Babidi wyciągnął zło w sercu Vegety i powstał Majin Vegeta. Tak samo tutaj mógłby ten Babidi odblokować potencjał klanu Demona w Piccolo i mielibyśmy nie dość, że nową formę, silniejszą, z którą nasi bohaterowie mieliby problemy, to Piccolo stałby się zły i mógłby być manipulowany. Moim zdaniem albo nawet byłoby tak, że tylko ten potencjał został odblokowany, ale Piccolo nie byłby kontrolowany przez tego typa, tylko by był z powrotem zły, zniszczyłby tego nowego Babidiego, tak jak Majin Buu zniszczył Babidiego, ale nadal byłby zły i by chciał sam przejąć cały świat. Czy to jest daleko idąca teoria? Jakby teraz wszystko brzmi tak bardzo dziwnie, ale jak na przykład, wiecie, 3 czy 4, może nie 3, bo to już 3 lata temu był Superhero, ale jak 4 lata temu mówiłem, że moglibyśmy mieć nową formę dla Gohana, to też to brzmiało absurdalnie.
Znaczy, ja nie przewidziałem bestii. Tak po prostu jeden kok się nazywał... Jeden koku się tak nazywał i z perspektywy czasu to wygląda tak, jakbym coś przewidział. Nie przewidziałem niczego, ale chodzi o to, że przed faktem wszystko może brzmieć dość absurdalnie. Ale przypomnijcie sobie pierwszy moment, w którym zobaczyliście w życiu formę Gohana Bestii i Orange Piccolo. Jak ja to zobaczyłem, na Twitterze rano wszedłem i były te przecieki, ja mówię... No to nie jest prawda, to nie jest prawda, ale potem się okazało, że to jest prawda. Miałem tak samo z Ultra Ego, także teraz wszystko brzmi dziwnie. Kto wie? Może kiedyś ten wątek zostanie wykorzystany. Jeśli ktoś mnie po japońsku słucha, nie, to po chińsku, arigato gozaimasu, tak mogę powiedzieć. I wykorzystajcie sobie to, nie musicie mnie oznaczać. John Drus, pytanie do Koku. Mówiłeś kiedyś, że twoim ulubionym zawodnikiem MMA, albo tylko w UFC, jest Tony Ferguson. Był, teraz już nie jest. Znaczy, to nie jest kwestia tego, że Tony nie walczy już w UFC, ale Tony pod koniec... Mam wrażenie, że zaczął odpierdalać różne rzeczy i teraz bym powiedział, że to nie licząc polskich, bo oczywiście kibicuję bardzo Gamerowi i Jankowi Błachowiczowi, oczywiście wszystkim Polakom kibicuję, ale tych dwóch najbardziej śledziłem zawsze. To jest Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson. Nie, Aleksander Wolkanowski, bardzo go lubię. A to jest dość zabawne, bo na początku troszeczkę mnie drażnił. Jak pierwszy raz pokonał Maxa, uważałem, że to była może nie, że skradziony werdykt, że robbery, ale... Uważałem, że Max mógł wygrać tę walkę. Przy drugiej, już nie pamiętam dokładnie, czy też była taka kontrowersja, ale no w trzeciej totalnie zdominował Maxa i od dłuższego czasu po prostu bardzo lubię Wolkanowskiego, także... Ale zresztą, to nie jest pytanie. Ulubioną postacią z DB Vegeta, więc postanowiłem połączyć ich w jednym pytaniu. Myślisz, że istnieją jakieś negatywne skutki nadużywania Ultra Ego przez Vegetę? W przypadku Fergusona, ale też innych zawodników uderzanych sportów walki, przyjęte obrażenia się odkładały, przez co po jakimś czasie spadała jego odporność na ciosy. Myślisz, że coś podobnego może dziać się z Vegetą? Po pierwsze, no tutaj musielibyśmy zaaplikować bardzo realne prawa z naszego świata, anatomii, fizyki, do świata Dragon Balla, który jest po pierwsze światem fikcyjnym, a nawet jeśli mielibyśmy zaaplikować te prawa, to Saiyanie są rasą wojowników, więc moim zdaniem ich ciała są bardziej przystosowane do walki. To nie jest tak, że w drodze sajańskiej ewolucji sajańskie ciała nie wykształciły jakichś cech, które byłyby naturalną tarczą przed takimi właśnie odkładanymi obrażeniami. Człowiek od wielu lat tak naprawdę nie musi walczyć o przetrwanie, więc być może te wszystkie sporty uderzane, jak to nazwałeś, nie są czymś naturalnym. Ja teraz sobie tak dywaguję bez żadnych, tak naprawdę nie podpieram się żadnymi badaniami i tak dalej, więc możecie tutaj możecie dementować to, co mówię, ale moim zdaniem Saiyanie jako rasa, która żyje z tego, że walczy i walczyła przez setki lat, przystosowała się do tego trybu życia. O czym my tu w ogóle gadamy, ale pytanie całkiem dobre, dziękuję. Adam P. Pytanie do Koku. Co do androidów, to moim zdaniem kolejny zmarnowany potencjał. Można byłoby napisać, że taki android nie dość, że ma czujniki, to jeszcze ciągle uczy się i przewiduje ruchy przeciwnika. Sztuczna inteligencja istniała wtedy w science fiction, więc to nie byłoby coś mega dziwnego. I idealnie potrafi przewidywać 99% ruchów przeciwnika, a im dłużej walczy, tym robi to lepiej. To by nawet pasowało do Dragon Balla, bo żeby go pokonać, taki Goku musiałby walczyć w nieprzewidywalny sposób, więc byłaby okazja na jakieś gagi. Po pierwsze, wydaje mi się, że Gammy miały coś takiego. Mogę teraz mówić totalnie z czapy, ale nie wiem, czy też tak pamiętacie, że Gamma 1 się przypadkiem nie uczył ruchów Gohana, a Gamma 2 nie uczył, chciałem powiedzieć Piccolo 2. Gamma 2 się nie uczył ruchów Piccolo. Mam wrażenie, że oni mieli zaprogramowane te ruchy, albo może to było tak, że oni mieli po prostu wgrany wachlarz technik Gohana, ale gdyby Gohan zrobił coś nowego, to oni by już o tym nie wiedzieli. Może tak to wyglądało, ja to tak średnio zapamiętałem. Ale generalnie uważam, że to nie jest jakiś, wiecie, szalony motyw, to jest coś, co się pojawiało i myślę, że jest miejsce na to, żeby to się po raz kolejny pojawiło w Dragon Ballu. Ale przypomniała mi się też sytuacja to był 21 Tenkaichi Budokai. Ostatnio dość często mówię o tych pierwszych turniejach, też ze względu na to, że jak robiłem, w zasadzie wy jeszcze tego nie widzieliście, ten film jest wrzucony dla wspierających, zrobiłem ranking turniejów w Dragon Ballu, czyli wszystkie Tenkaichi Budokai, które widzieliśmy jakkolwiek, w sensie, wiecie, są takie turnieje jak 24, gdzie tylko wiemy, że Herkules walczył ze Spopowiczem i że Herkules wygrał, także czegoś takiego nie oceniałem, ale turniej mocy, turniej szampy, turniej Boджaka, turniej Uranej Baby, więc te wszystkie turnieje oceniłem, no i ze względu na to sobie nadrobiłem też tamtą część klasycznego Dragon Balla, gdzie były te turnieje. Tam był fajny moment, w którym Jackie Chun już w finale walczył z Goku i przez chwilę walczył jako pijany mistrz, prawda? I Goku, żeby to skontrować, zaczął się zachowywać jak małpa. Wiecie, oczy mu zniknęły, w sensie źrenice mu zniknęły. Oczywiście to było przerysowane, że tam Goku jeszcze kły wyrosły, ale zaczął skakać jak małpa, zaczął tam czochrać
pazurami Roshiego, czyli Jackie Chuna po twarzy, więc zostało to w pewnym sensie obrócone jako gag, ale moim zdaniem trochę brakuje czegoś takiego, żeby nasi bohaterowie walczyli w nieprzewidywalny sposób. Jest jedną taką sytuacją, którą pamiętam, jest walka Goku w tym tak zwanym True Ultra Instynkcie. Ta nazwa nie padła w mandze, ale mówię o True Ultra Instynkcie, żebyście wiedzieli, o który moment mi chodzi. To był oczywiście Omen, kiedy Goku walczył z Gasem i tam były sceny, kiedy on na przykład atakował Gasa kij z ust. Wiecie? Wyżygiwał kij, Vegeta leżąc na ziemi się śmiał. To ma być w ogóle Ultra Instynkt, więc Goku zmienił trochę swój styl walki, bo niby to był Ultra Instynkt, ale inny. Taka gokowa, jeśli można od imienia Goku zrobić przymiotnik, gokowa wersja Ultra Instynktu. Reiki37, pytanie do Goku. Jak sądzisz, jaki pomysł, który był w Dragon Ball, miał bardzo duży potencjał, a kompletnie nie wyszedł? Pozdrawiam twoje kotki i serię Ćwicz z Adachem. Przepraszam za brak Ćwicz z Adachem. Powiem wam, że tak nawet ostatnio, przez to, że mam bardzo dużo nagrywania, bo muszę nagrać tak naprawdę 7 czy tam 8 filmów do przodu, przez to, że mnie nie będzie. Mam mniej czasu na trening, mniej motywacji, więc jedyne co, to tam się parę razy dziennie podciągnę, zrobię troszeczkę serii pompek, ale to jest wszystko, więc nastawiam się teraz na jazdę rowerem. Więc przepraszam za brak serii Ćwicz z Adachem, ale myślę, że jeszcze kiedyś ona wróci. A odnośnie pytania, ja się chwilę zastanawiałem nad tym pytaniem i tak nie mogłem w sumie wytknąć jednej rzeczy tak jednoznacznie, która byłaby totalną porażką, ale miałaby bardzo duży potencjał. Ale znalazłem odpowiedź i zaraz wam o niej powiem i uważam, że to jest chyba nawet jedyna słuszna opcja, chyba że o czymś mi przypomnicie w komentarzach, bo na początku oczywiście pomyślałem o Dragon Ballu GT, który też ostatnio oglądam, w sensie po raz kolejny. Obejrzałem sobie tę sagę Baby'ego i moim zdaniem tam były naprawdę jasne momenty, ale niektóre wątki można byłoby zrobić lepiej. Saga Super 17 zaczyna się słabo i moim zdaniem to też jest fajny motyw, że mamy piekło, że mamy tych starych wojowników, tylko że tam jest dużo rzeczy zrobionych po prostu na kolanie. Do sagi Smoków jeszcze nie przeszedłem, ale z przeszłości pamiętam, że to też jest motyw, który ma bardzo fajny potencjał i to tak średnio wyszło. Więc pytanie, czy to kompletnie nie wyszło? Moim zdaniem nie. Być może o sadze Super 17 będę miał takie zdanie, jak już ją obejrzę do końca, bo ja mówię, dużo rzeczy pamiętam, ale chcę sobie odświeżyć te wspomnienia, ale przecież najnowsza seria z Dragon Balla, Dragon Ball Daima, czy to nie jest zmarnowanie świetnego potencjału? Czy umieszczenie całej sagi tak naprawdę przed Dragon Ballem Super, więc nie mamy boskich form? Czy to nie byłaby okazja świetna do tego, żeby odkurzyć takie formy jak Super Saiyanin 2, Super Saiyanin 3? SSJ3 przez chwilę było, Vegeta nawet dostał, ale Super Saiyanin 2 tak naprawdę pojawił się przez parę sekund, no nie? Ale już nawet pomijając to, że to jest seria, która dzieje się przed Dragon Ballem Super, to jest seria, która dzieje się w lokalizacji, o której wiedzieliśmy od praktycznie lat 90., od Majin Buu sagi, kiedy mieliśmy walkę Gohana z Daburą w tym domniemanym Królestwie Demonów, kiedy w ogóle dowiedzieliśmy się, że coś takiego istnieje. I to jest miejsce, w którym moglibyśmy wymyślić wszystko. To jest miejsce, w którym mogliby być tak potężni przeciwnicy, albo tak dziwni przeciwnicy, albo tak dziwne struktury, które byłyby nie do wytłumaczenia. No a okazało się, że tak naprawdę większość z tych rzeczy mogliśmy albo obejrzeć zza szyby autobusu. Mówię tutaj to w takiej metaforze, przypomniał mi się też pewien kadr, nie pamiętam z którego Tytusa to było, ale to było w którejś części Tytusa, Romka i Atomka, jak była wycieczka autobusowa i tam przewodnik mówił, że po prawej stronie Kraków, po lewej Częstochowa. Jest to fizycznie niemożliwe, ale chodzi mi o to, że dużo rzeczy widzieliśmy, że jest w tym Królestwie Demonów, ale nie mogliśmy tego dotknąć, nie mogliśmy poznać szczegółów, podejść do tego, zobaczyć miasta Megasów, robaczki fuzyjne. Tak naprawdę poznaliśmy 10 różnych rodzajów, a zobaczyliśmy w akcji tylko jeden. I można byłoby tak wymieniać, więc moją odpowiedzią na to pytanie jest Dragon Ball Daima. Asobi 7, pytanie do Goku. Dlaczego w Dragon Ball Super podczas pojedynku z Toppo w formie Boga Destrukcji Vegeta odrzucił wszystkie wartości, jakie przyjął Toppo? Vegeta, unosząc się swoją dumą w taki sposób, że dało się polubić księcia Saiyan za jego podejście do swoich ideałów, których się nie wyparł, w obliczu potęgi Toppo na czas tej walki najważniejsza była dla niego jego rodzina i wyśmiał potęgę Boga Zniszczenia. Co poszło nie tak w życiu Vegety, że jednak w przyszłości zapomniał o tym wszystkim i zaczął podążać w stronę opanowania Ultra Ego. To trochę przypomina pójście na łatwiznę, tak jak wtedy, kiedy stał się Majin Vegetą, przyjmując Bozabidiego. Pozdrawiam. Nie wiem, czy w waszych głowach też się rodzi taka myśl, którą zaraz powiem, ale jak czytam ten komentarz, to ja się z tym po prostu fundamentalnie nie zgadzam. Nie dlatego, że uważam, że nie można tak myśleć, tylko jakby abstrahując już od tego, że ta walka, o której tutaj mówisz, z Toppo w formie Boga Destrukcji, to było tylko w anime, a to, o czym mówisz dalej, czyli Ultra Ego, to było tylko w mandze, więc
z takiego technicznego punktu widzenia, trochę burząc czwartą ścianę, to są dwie różne wersje wydarzeń i ta walka z Bogiem Zniszczenia to było coś, co wymyśliło Toei. Ale moim zdaniem nie ma w tym żadnego problemu, nawet gdybyśmy mieli to połączyć, bo tą rzeczą, którą Vegeta wytknął Toppo, nie było to, że on korzysta z mocy zniszczenia, tylko to, że Toppo wyrzeka się tego, o co walczył do tej pory. To nie jest tak, że Vegeta śmiał się z Toppo i wytykał mu, że ten się stał Bogiem Zniszczenia. To nie jest tak, że Vegeta mówi: haha, bogowie zniszczenia mają wystający pępek i robią herbatę z wody po pierogach. No, kurwa, to nie o to chodziło. Chodziło o to, że Toppo gadał o sprawiedliwości przez cały turniej, robił daby, robił różne inne pozycje, mówił justice, 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 a na samym końcu powiedział: w sumie chuj w ten justice, ja po prostu was wszystkich zniszczę. Vegeta wytknął Toppo te niekonsekwencje i porzucanie własnych ideałów. Okazało się, że Toppo miał tylko pełną gębę tych ideałów, to były tylko frazesy. A Vegeta chciał zachować to, o co walczy, czyli swoją rodzinę, walka dla spełnienia obietnicy Kabbie i o swój wszechświat, i walczyć o te swoje ideały do samego końca. Ale w przypadku na przykład Ultra Ego, on celowo powiedział, tam był taki tekst, że nie ma planety do ochrony, nie ma ludzi, o których musi się troszczyć, bo walczył na planecie Serial, gdzie nie było jego rodziny, i że jest po prostu zatopiony w walce. Więc ja tu nie widzę żadnej sprzeczności. Gdyby na przykład Vegeta był wtedy na Ziemi i byłby strach w jego głowie, że może tak go ponieść ta energia zniszczenia, że albo planeta ulegnie destrukcji, albo cywile, w sensie jego na przykład rodzina, albo ktokolwiek inny, na kim Vegecie zależy, mógłby być skrzywdzonym, to nie wiem, czy Vegeta by chciał używać wtedy energii zniszczenia. No nie wiem, ja się fundamentalnie z tym nie zgadzam. Moim zdaniem to jest zła interpretacja, ale pani na polskim mówiła, że każda interpretacja jest dobra, także tego się trzymajmy. MRDSA, pytanie do Koku. Czy doczekamy się rankingu mrówek chimerzych Hunter x Hunter? Co by nie powiedzieć, od rankingu łowcy 4 sierpnia minie 5 lat. A teraz wam pokażę coś. Tutaj się wam wyświetli screen z mojego Windowsa. To jest folder, który mam na moim dysku. Tam w środku są grafiki mrówek, żeby potem można było je wrzucić do tier listy i je ułożyć. One są jeszcze nie ułożone. Ten folder, jak widzicie, został utworzony 5 maja 2022. Od 5 maja 2022 w tym folderze widnieją grafiki mrówek chimerzych, które mam zamiar umieścić w rankingu. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłem? Ano dlatego, że tamten czas to był ostatni czas mniej więcej, jak ja oglądałem Huntera, konkretnie sagę mrówek sobie nadrobiłem. I wtedy moje wspomnienia były świeże, tylko że ten moment, w którym moje wspomnienia są świeże, już minął. Wtedy mogłem to nagrać. Nie nagrałem tego, biję się w pierś. Teraz moje wspomnienia odnośnie sagi mrówek, w sensie opinie tyczące się poszczególnych postaci drugoplanowych, bo tam jest dużo tych mrówek, które pełniły rolę drugoplanową. One są już tak wyblakłe, że ja nie byłbym w stanie rzetelnie nagrać tego filmu. Musiałbym jeszcze raz obejrzeć Huntera, po prostu sagę mrówek, prawda? No bo wcześniej mrówek nie było. Nie wiem, kiedy ten ranking będzie, ale może, żeby to zrobić szybciej, to przeczytam sobie mangę, żeby sobie po prostu to wszystko poprzypominać, bo to nie jest tak, że ja nie miałem nigdy o nich opinii, tylko po prostu zapomniałem, co oni robili, więc trudno nagrywać w ten sposób film. Cipel, a może Cipel? Nie wiem, co tutaj autor miał na myśli. Pytanie do Koku. Jak powiedział sam Frieza, Zeno to kolorowe kurdupelki ze strasznymi czynami. Widać po nich, że są to przysłowiowe dzieci. Stąd moje pytanie, czy dałoby radę nimi manipulować dla własnych celów? W końcu turniej powstał z inicjatywy Goku, który przecież jest w pewnym sensie z nimi zaprzyjaźniony. Więc gdyby miał w tym cel, co jest oczywiście praktycznie niemożliwe, bo mówimy o Goku, mógłby zaproponować im pomysły, z których tylko on by skorzystał. Czy jednak Daishinkan byłby w stanie wyczuć złe intencje? Myślę, że Daishinkan jest takim buforem między innymi ludźmi a Zeno. Czyli wszystkie decyzje Zeno być może muszą przejść przez Daishinkana. Znaczy, nie wszystkie, prawda? No, są decyzje, kiedy Zeno sam, powiedzmy, bez jakiegoś większego namysłu, dajmy na to, niszczy wszechświat. Ale generalnie, jeśli szłoby to w drugą stronę, to często pewnie byłoby tak, że jeśli nie mówimy tutaj o Goku, który ma bezpośrednie relacje z Zeno, że dużo jakichś sugestii pewnie by przechodziło przez Daishinkana. No, nie muszę wam przypominać o czasach na 2017-18, jak Daishinkan, zresztą ja też na niego tak patrzyłem, bardzo podejrzanie wyglądał i dużo osób mówiło, że on jest podejrzany, on prawdopodobnie manipuluje Zeno, a anioły są złe. Okazało się, że jednak tak nie jest, ale Zeno po prostu, jeden z drugim zresztą, oni są napisani w zasadzie jako postacie, które mają naturę zwykłych dzieci. Dziecko często nie myśli o konsekwencjach swoich czynów, często decyduje na bazie emocji.
I dlatego trzeba być z takim dzieckiem, zwłaszcza który ma dużą władzę jak Zeno i duże możliwości, bardzo ostrożnym, bo jeśli się je zdenerwuje, to ono się może rozpłakać i w jednej chwili was nienawidzi. Tylko że jak na przykład macie Bobasa w piaskownicy i on powie, że was nienawidzi, bo mu zniszczyliście babkę z piasku, to umówmy się, że to świat się od tego nie zawali. A w przypadku Zeno jest tak, że jeśli wy go zdenerwujecie i on powie, że was nienawidzi, to was wymazuje permanentnie i was nie ma. Teoretycznie mógłby was potem wskrzesić, chociaż nie wiem, pewnie tak, a może nie. No jeśli Daishinkan był w stanie wskrzesić Merusę jako śmiertelnika, to podejrzewam, że Zeno też. Ale generalnie chodzi o to, że no tak, zgadzam się. Moim zdaniem Zenony mogą być manipulowane, natomiast nadal bym z tym uważał. I to, że oni są dziećmi, to też by mogło sugerować, że oni nie są bogami, w sensie królami wszechrzeczy od dłuższego czasu. Ja kiedyś nagrałem taki film o tytule Czy przed Zeno rządził ktoś inny? I tam analizowałem te wszystkie daty, ilości lat, o których była mowa w Dragon Ballu Super i wyszło mi na to, że Beerus jest bogiem zniszczenia dłużej niż Zeno jest królem wszechrzeczy. Więc przed Zeno, Beerus znał poprzedniego boga wszechrzeczy, prawda? Tak mi chyba wyszło z tego, co pamiętam. Dawno temu nagrywałem ten film. Tam kilka było takich drobnych błędów w obliczeniach, ale one nie podważały tej głównej tezy. Teraz wiemy, że być może był to Raimus. Zgadzałoby się to w pewnym sensie też z Dragon Ballem Daima. Więc zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Być może akurat ten wątek budowy wszechświata, który zobaczyliśmy w Dragon Ball Daima, mówię o Raimusie, zostanie też wprowadzony do Dragon Balla Super. Goku, dlaczego Yamu i Spopowicz nie próbowali ukraść energii Gotena i Trunksa podczas ich pojedynku? Siła maluchów powinna wzbudzić ich zainteresowanie. Wydaje mi się, że to chodziło po prostu o to, że Yamu i Spopowicz dostali informację, że na turnieju będzie ktoś bardzo silny i oni nie byli w stanie sami wyczuwać ki. Pamiętacie moment, w którym, to jest też w mandze, kiedy Gohan się zaczął transformować i Yamu ze Spopowiczem trzymali ten wielki zegar i wskazówka zaczęła napierniczać w kółko. I oni powiedzieli, to on! Zobacz na jego energię, to on! Więc to była sugestia, że oni szukali jednej osoby. A kogo? No, prawdopodobnie tego, który był najsilniejszy po Cell Games. Gohan w SSJ2 był w tamtym momencie najsilniejszym wojownikiem, więc podejrzewam, że Babidi ze swoim wywiadem wiedział, że ten gość po 7 latach też będzie na ziemi, być może jeszcze silniejszy. Wysłał swoich minionów Yamu i Spopowicza, żeby go znaleźli, ale jako, że Yamu i Spopowicz wiedzieli, że szukają kogoś dorosłego, to pewnie nie poszli na sekcję młodzików i gdy Gohan i Trunks walczyli w SSJ, to Yamu i Spopowicz po pierwsze nie mogli tego wyczuć, bo oni nie wyczuwali ki, a po drugie nie wyczuli tego, bo nie mierzyli tego za pomocą tego swojego zegarka, prawda? Nie poszli na sekcję młodzików, więc ich to ominęło. Tak to interpretuję, to ma najwięcej sensu moim zdaniem. Cześć Atacho, Grzesiek Hakaj, będzie coś więcej na temat tej figurki, gdzie będzie można ją kupić? Nie pamiętam, o której figurce ostatnio mówiłem, ale wydaje mi się, że chodzi o Goku SSJ4? Czy mówiłem o Goku SSJ4, czy nie? Generalnie tak, Max Player, którego serdecznie pozdrawiam, ostatnio wysłał mi sporo figurek z Dragon Balla. Mam zamiar je wystawić na licytację, ale licytacje będą rozpoczynane dopiero w tym tygodniu po 13 lipca. Dlatego, że ja wracam z tej wyprawy rowerowej 12, chyba właśnie 12 w sobotę. Więc tak jak powiedziałem, licytacje, które się będą odbywały na grupie facebookowej na Zakolach Hadacha, odbędą się po 13 lipca. Ja oczywiście będę o tym mówił na YouTubie. Te licytacje rzecz jasna będą w 100% na cel charytatywny, na rzecz tegorocznego bohatera Jasia. Myślę, że zrobimy tak, że figurek jest chyba 8, albo coś koło 8, a może więcej, już nie pamiętam dokładnie, ale pewnie zrobimy tak, że będą licytacje grupowe, czyli wrzucę post, na przykład po 4 zdjęcia, bo na Facebooku się tak to wyświetla, że po 4 zdjęcia. Licytacja będzie trwała na przykład 3 dni albo 4 dni. Będą 4 licytacje w jednym poście, które się będą odbywały jednocześnie i żeby podbić stawkę, trzeba będzie wejść w konkretne zdjęcie i tam w komentarzach się licytować. Nie w głównym poście, no bo tam komentuje się wszystkie zdjęcia naraz, tylko kliknąć w konkretne zdjęcie, dajmy na to tego Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima i tam zalicytować. Myślę, że cena startowa dla wszystkich figurek to będzie jakieś 5 dych. Pablo Woj, cześć Adam, pytanie do Goku. Zastanawiam się, czy w Dragon Ballu energia życiowa jest potężniejsza od ki. Jakby nie patrzeć, to Genki Dama i Kikoho bazują na energii życiowej, a te techniki pomagały w walce z potężniejszymi przeciwnikami. Moim zdaniem nawet Kaioken mógł zmieniać energię życiową na ki, stąd ten mnożnik i obciążenie dla ciała. Pytanie brzmi, czy nie za bardzo poleciałem z rozkminą i co byś powiedział na nowego przeciwnika bazującego na takiej energii? Pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego obiadu. Dzięki. Fajne pytanie. Jak przypominam sobie sytuację, znowu nawiążę do tego momentu, bo to jest też fajny moment, w którym pierwszy raz poznaliśmy Kikoho, czyli 22 ten Keiji Budokai. Tam Roshi, tłumacząc czym jest Kikoho, mówił, że to jest armata
ki tak naprawdę, która jest znacznie silniejsza i znacznie bardziej dewastująca niż Kamehameha, ale też ze względu na to, że jest tak potężna, skraca długość życia użytkownika i że były osoby, które po użyciu tej techniki umierały. Więc naturalnie można byłoby założyć, że jeśli ona jest potężniejsza niż też, podejrzewam, sam użytkownik, no bo na przykładzie Cella w drugiej formie Ten Shin Hana widzimy, że ta technika jest potężniejsza niż sam użytkownik, skoro Ten Shin Han był w stanie przytrzymać Cella, no to nie może ona korzystać tylko z jego ki, musi korzystać też z rezerw. Więc jeśli połączymy to też z faktem, że Kikoho może zabić przeciwnika, Mafuba też może przecież zabić przeciwnika, użytkownika, ja mówię przeciwnika, prawda? To znaczy, że są to techniki, które też korzystają z energii życiowej. Moim zdaniem Kaioken mógłby się do nich zaliczać, ale niekoniecznie. Być może w przypadku Kaiokena to nie jest korzystanie z energii życiowej, tylko mnożenie w jakiś dziwny sposób za pomocą jakiegoś triku ki, którą się ma, kosztem tego, że ciało może tego nie wytrzymać. Bo ja już to kiedyś tłumaczyłem, to tak jakby mieć litrową butelkę wody i nagle sprawić, że z 1 litra wody robią się 2 litry. W tej litrowej butelce muszą się zmieścić 2 litry wody i jest ryzyko, że butelka tego nie wytrzyma. Więc ja tak bardziej widzę Kaiokena. W przypadku Kikoho myślę, że tutaj możemy mówić o energii życiowej, a jeśli chodzi o Genkidamę, no tutaj wiemy, że można zrobić Genkidamę troszeczkę, a można zrobić większą Genkidamę, bo Goku w Majin Busadze na samym końcu pobierał więcej energii od ludzi, więc no a na turnieju może to w ogóle do Genkidamy przyłożyło rękę, nie wiem, z 10 osób, więc nadal ona była bardzo duża. Więc może to jest tak, że do Genkidamy można dawać ki, a jak zwykli ziemianie albo trawy, zwierzęta, one mają bardzo malutką ki, to wtedy Goku pobiera energię życiową, bo inaczej ta Genkidama by w ogóle nie urosła, gdyby pobrać, dajmy na to, ki od takiego Umigamy, od żółwia, który ma bardzo niski poziom mocy, więc trzeba mu zabrać energię życiową. Nie wiem, czy to tak do końca by działało, ale na pewno, przynajmniej moim zdaniem, Kikoho się do tych technik zalicza. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeszcze raz przypominam o tym, o czym mówiłem na samym początku, czyli przede wszystkim Krzysiek, pozdrawiam Cię jeszcze raz, pozdrawiam całą Twoją rodzinę, Katarzynę, Twoją żonę. Link do zbiórki na Krzyśka jest w opisie, tak samo jak link do zbiórki Pomaganie za jechanie, no i też linki do Eneby. Summertime, taki kodzik jest do wykorzystania, czas letni, jak tam Wam mija czas letni, mam nadzieję, że dobrze. Czekam na Wasze komentarze, widzimy się niebawem, jeszcze przed moim wyjazdem nagram jednego kokła, także jeśli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, być może tyczące się samego wyjazdu, to jest na to ostatnia okazja. Dzięki, trzymajcie się, na razie, cześć. A i nie powiedziałem, że jak Wam się spodobało, to zostawcie lajka, no ale wierzę, że pamiętacie o tym, mimo tego, że mówię o tym na samym końcu. Dziada.